Siema. Korzystając z okazji, że jestem w Barcelonie, no to postanowiłem, że zabiorę was w sumie na trening do takich dwóch najbardziej kultowych miejsc, jeżeli chodzi o sporty walki w tym mieście. Więc pierwszym Fight Clubem będzie to typowo taki bokserski klub. Klub w ogóle z mega taką historią, to wam opowiem w ogóle później. Tu nie jesteśmy w ogóle dogadani, więc idziemy na spontanie. A z kolei wieczorem jesteśmy już umówieni w klubie typowo MMA i tam będzie drugi trening taki wieczorny. To tam już dogadałem sobie z trenerem przez Insta, że mogę przyjść, potrenować, właśnie sobie coś nagrać. Więc no co, idziemy już do pierwszego. Grand Prix działał w latach 1935 do 1973 i był teatrem, gdzie organizowano walki bokserskie na ponad 4500 widzów. I klub powstał na nowo w samym centrum miasta. Z ramienia klubu wychodziło wiele gwiazd boksu, ale dzisiaj na sali możemy spotkać takie gwiazdy jak m.in. Chase Demure, znany z Netflixowego Too Hot to Handle, czy osoby ze świata boksu, takie jak John Fernandez, Samuel Molina i wielu innych. Co do tego, jak wyglądał sam trening, to po krótkiej rozgrzewce, no tak naprawdę zostaliśmy dobrani w parach na podstawie tam wagi, wzrostu, ubraliśmy sobie rękawice i żeby sobie dogrzać tutaj ramiona, robiliśmy jakieś podstawowe takie drille na 3, 4, 5 uderzeń, jakieś takie delikatne zejścia, rozruszaliśmy trochę nogi, ręce i robiliśmy to mniej więcej 3 razy ja, 3 razy mój partner i tak w kółko. Później dokładaliśmy do tego już jakieś dodge, uniki i parowanie tych ciosów ręką, czyli najpierw parowaliśmy sobie pierwszy cios prosty prawą ręką, później odchylaliśmy się na bok, później odchyłka do tyłu, no i prosta kombinacja na 3. Ogólnie siłownia jest mega dopieszczoną siłownią i na żywo myślę robi to jeszcze większe wrażenie niż na zdjęciach, ale tam wszystkie szczegóły się naprawdę zgadzają. Te kamienne ściany, drewniany parkiet, takie szczegóły w ogóle, wszystko jest mega zadbane, mega czyste, bardzo fajna siłownia pod tym kątem. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to tak naprawdę od samego wejścia zarówno trenerzy, jak i zawodnicy, no to zostałem tutaj mega ciepło przyjęty, było bardzo sympatycznie, więc to zasługuje na bardzo duży plus. Na sam koniec skoczyliśmy sobie na worek i tutaj robiliśmy na początku delikatne pykania, później full power, na koniec trzecia runda full speed, full power, no i ostatnia rundka to było już takie delikatne pykanie sobie na dogrzanie. Sama końcówka treningu to już fitness club, czyli to co najlepsze. Chwilę postałem sobie tutaj z trenerami, pogadałem, podziękowałem za dzisiejszą sesję. No i tak naprawdę tak wyglądał pierwszy trening. Dobra, jesteśmy już po treningu boksu w Club Box. Jak to się nazywało? Price. Nie wiem jak to się czyta, Price, czyli cenowy klub boksu. Ale w ogóle mega fajny klimat, taka estetyk siłownia, taki estetyk gym, mega ładnie w środku, taki czujecie klimat jakbyśmy byli, nie wiem, w takich latach, nie wiem, 40., 50., 60., 70., wiecie, takie czasy jak walczy Muhammad Ali, no czułem się po prostu jak jakiś zawodowy bokser, mega fajne przeżycie w ogóle i mega fajnie, że zdecydowałem się pójść. Bardzo fajni trenerzy, młodzi, trochę średnio mówili po angielsku, ale fajnie na koniec propsowali w sumie, że mój boks nie jest taki zły jak myślałem. Też ziomek, z którym robiłem trening, też sobie gdzieś tam parę pozytywów rzucił. No mega fajne przeżycie. Dobra, to zbijamy teraz do hotelu. Robimy szybki prysznic, Żaneta zalicza portugalski i no co, wieczorem jeszcze jeden trening, tym razem pełne MMA. W sumie to też może być mega coś fajnego, tak więc co, 19:30 cisnę tam. Żółw. Po powrocie do hotelu była chwila na odpoczynek, tutaj przygody wędkarskie Tuszola na YouTubie, no i chicken curry z ryżem. Dobra, na miejscu. Włazimy dalej. Klub numer 2 to Club de la Lucha, czyli klub już z pełnym MMA, czyli tutaj mamy zarówno i stójkę, i parter,
i po moim researchu, jaki zrobiłem kilka dni przed tym, to wydawało mi się, że to miejsce będzie najlepszym punktem do odwiedzenia, jeżeli chodzi o Barcelonę pod kątem mieszanych sportów walki. Ale ramionka po dzisiaj, nie? Jeszcze po boksie. No to tutaj klasycznie. Rozgrzewkę zaczęliśmy od shadowboxingu, po czym zostaliśmy dobrani w pary, no i w tych parach zadanie wyglądało następująco. Jedna osoba z pary miała przykleić się do uda przeciwnika i starać się go obalić, a ta druga miała po prostu to obronić. Następnie, słysząc gong, mieliśmy taką zabawę mini sparingową, gdzie po prostu na opuszczonej gardzie mieliśmy sobie pykać obszernymi ciosami w ramiona przeciwnika, no i zdobywać jak najwięcej punktów. Słyszeliśmy gong, no to było znowu powrót do tych obaleń, no i tak w kółko, później 3 razy w ten sposób zmienialiśmy sobie partnerów. W kolejnym etapie trener zaprezentował nam obronę przed takim obaleniem. Jak sobie z takiej sytuacji po prostu gładko wyjść, ustabilizować pozycję, trzymając jednocześnie rękę do przyszłej kimury, czy tam do przyszłych podnóg. Tutaj pracowaliśmy sobie już z pozycji do balachy. Obijaliśmy sobie schaby głowę. Tutaj trener pokazał bardzo fajny triczek, jak sobie otworzyć trochę te ręce od osoby z dołu, bo jak wiemy, często sprawia to duże problemy. Następnie dostaliśmy takiego tipa jako osoba z dołu, ta broniąca, jak sobie z takiej pozycji wyjść, czyli właśnie, żeby poderwać sobie nogi do góry i zrobić tak zwaną kołyskę do przodu. W kolejnym kroku dostajemy już tipa dla tej osoby pracującej z góry, która trzyma tą balachę, aby przełożyć sobie nogi i w sytuacji, w której ta osoba z dołu poderwie sobie ten tułów do góry, to żeby zapiąć sobie to trójkątne duszenie, ustabilizować pozycję, no i ewentualnie z tej pozycji już możemy wtedy kończyć walkę. And if we are here defending, leave the legs, go down, just lash me here. I don't have a good posture. The reason, try to drop here, behind the joint, push. If you're here, cross, squeeze, break, as the previous one, also down. If you finish here, I drop like this, I pass this to the side, then I go backward, I put my knee behind, like this, until the Trening zakończyliśmy takimi sparingami właśnie w parterze, czyli tak typowo już w jiu-jitsu mieliśmy się tutaj poturlać po podłodze. Pierwsza faza wyglądała tak, że mieliśmy po prostu dążyć do pozycji dominującej i ją utrzymać, ustabilizować, a w kolejnej fazie już tego sparingu mieliśmy normalnie przechodzić do poddań i do duszenia. Chłopak, z którym obecnie robię w parze, nazywał się Anwar. No i tutaj już mieliśmy taki fajny vibe, że rzeczywiście powygłupialiśmy się trochę go pozaczepiałem, tym samym mi tutaj odwzajemniał, więc jak byliśmy w takiej pozycji, tak celowo sobie rzucaliśmy jakieś teksty, więc to było fajne, to był już taki fajny vibe na koniec. Mojemu ostatniemu partnerowi muszę tutaj naprawdę oddać to, że mega się do mnie kleił w parterze, bardzo dobrze, ciasno to wszystko trzymał, cały czas tutaj reagował na jakieś moje próby wyjścia spod niego. W pewnym momencie w końcu udało mi się spod niego wyjść, gdy próbował cofać balachę. No i tutaj niestety taki mały błąd, dałem się po prostu jak dziecko złapać w trójkąt nogami. Ale na szczęście to już była końcówka treningu, oboje już byliśmy tutaj na resztkach sił
i tak naprawdę on trochę mi się wydaje nie miał już siły dopiąć tego trójkąta, a ja nie miałem do końca siły spod niego wyjść, tak więc już w tej pozycji tej starałem się po prostu przetrwać do końca. W pewnym momencie wyszedłem sobie z tego trójkąta i chciałem po prostu przejść na tyłek, żeby wyrzucić sobie go w motylą gardę, ale niestety wszystko zadziało się jakoś tak szybko i wylądowałem w strasznej dla siebie pozycji, więc dobrze, że to było ostatnie 10 sekund walki, bo niestety musiałem tutaj zapłacić za to cenę. Na koniec wymieniliśmy się z trenerem kanałami, pytał właśnie jak moje wrażenia po dzisiejszym treningu, jak mi się podobało, więc pozbijaliśmy sobie już na koniec piątki i poszedłem do szatni się przebierać. Dobra, to takie szybkie w sumie wrażenia na gorąco po wyjściu. No mega tak, na początku było dziwnie, bo mega dużo ludzi i ta siłownia jest turbo ciasna. Ale gdzieś tam porobiliśmy sobie te pierwsze rundy jakoś, przedstawiłem się paru osobom, pogadaliśmy sobie chwilę i się zrobiło turbo tak fajnie, turbo tak przyjemnie. Mega miło mnie też, im dalej w las, tym lepiej mnie też tak przyjęli ci ludzie. No i też w ogóle końcówka, końcówka mnie na przykład rozjebała totalnie, no bo też i na koniec i trener zapytał właśnie o kanał, też parę osób właśnie podbiło zagadać, też mega miło w ogóle jak wyszliśmy, to dwóch chłopaków do nas też podbiło, już jak wyszykowaliśmy rowery, żeby jechać do hotelu, to też właśnie stanęli z nami, chwilę pogadali skąd jesteśmy, wzięli sobie linka do kanału, więc wrzucili mi 2 nowe suby, więc mega doceniam taką cegiełkę. No petarda ogólnie, mega miło się tak na koniec zrobiło, też pozbijaliśmy sobie wszyscy piony na koniec, też ci ludzie właśnie podbili, pogadali, powiedzieli, że mega miło poznać, że śmiesznie, że jestem z Polski, ale no klimacik, że tutaj aż wywiało do Hiszpanii. No to można w sumie uznać, że Barcelona pod kątem takiego nowego doświadczenia w sumie zdobyta, mega fajnie, zawsze chciałem coś takiego zrobić i w sumie no petarda, takie nowe doświadczenie. Więc no ja się tym mega jaram. Jestem też mega ciekaw jak wasze wrażenia. Jeżeli byście chcieli, nie wiem, zobaczyć więcej takich odcinków, to piszcie mi, na pewno zmotywuje mnie to, żeby gdzieś jeszcze jakiegoś tripa, może nawet takiego city breaka na weekend zrobić do jakiegoś innego miasta, czy jakiegoś państwa. W sumie, no i dajcie znać, czy wam się taki format w ogóle, czy wam taki format siedzi, no bo mi siedzi bardzo, nie ma co ukrywać. Więc no chyba zaproszę was na kolejny odcinek jakiś. Gdzie? Nie wiem totalnie, zobaczymy na spontanie. Tak więc trzymajcie się, elo.